Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym 24. odcinku relacji z budowy modelu kartonowego parowozu Bułgar kontynuujemy budowę silników parowych naszego parowozu. Zapraszam na film. W dzisiejszym odcinku budowę zaczniemy od elementów numer 48B i 48F. Sklejamy je razem ze sobą. Aby poprawnie skleić elementy, posłużymy się elementem numer 48H, wkładając go w otwory w obu elementach. Dodatkowo posłużymy się 2 mm prętem. Sklejamy dwa takie zestawy. Element numer 48G przyklejamy do sklejonych wcześniej elementów. Również posłużymy się 2 mm prętem, aby poprawnie skleić elementy. Na oba elementy numer 48F przyklejamy po 10 imitacji śrub. Tak przygotowane zestawy przyklejamy do komór z tyłu silnika. Wkładamy pręty do silnika, komory smarujemy klejem i przyklejamy przygotowane wcześniej elementy. Zajmiemy się teraz elementami numer 48i i 48H. Musimy wykonać 4 zestawy, sklejając ze sobą element numer 48H z 2 elementami numer 48i, które przyklejamy po obu stronach elementu numer 48H.
Sklejamy teraz tulejki numer 48J. Wycinamy elementy i sklejamy znanym już sposobem. Rolujemy elementy, nawijamy i sklejamy na 2 mm pręcie. Wykonujemy 4 takie tulejki. Sklejone wcześniej elementy 48 i H dokleimy teraz do komór silnika na element numer 48F. Na pręt nakładamy 2 tulejki oraz elementy numer 48 i H, wkładając je w otwory w elemencie numer 48F. Tulejkę pozycjonujemy tak, aby znalazła się dokładnie między łapkami na końcu elementu numer 48 i H. Ściągamy elementy, smarujemy klejem w miejscu klejenia, na komorach oraz na tulei i przyklejamy elementy. Tak samo wykonujemy w drugim silniku. Drugą tulejkę na tłoczysku zostawiamy luźną. Zajmiemy się teraz elementami pokryw silników numer 49 i 49A. Na wszystkie 4 elementy numer 49A przyklejamy imitację śrub. Przygotowujemy elementy numer 49, na które przykleimy elementy numer 49A. Smarujemy klejem na krawędzi elementu numer 49 i przyklejamy element numer 49A, zwracając uwagę, aby ścięcia obu elementów licowały ze sobą. Sklejamy 4 takie zestawy. Skleimy teraz dławice z elementów numer 49B, 49C i 49D. Najpierw wycinamy ścianki numer 49B.
Następnie doklejamy je do podstawy numer 49C. Sklejamy oba elementy jednocześnie. Fragmentami oklejamy całą podstawę. Do środka przez otwór wkładamy wypychacz i drugą podstawę. Smarujemy klejem wewnątrz bryły na jej ściankach. Obracamy cały element, wypychamy podstawę, następnie dociskamy ścianki do podstawy. Sklejamy dwie takie same bryły. Do sklejonych obu brył doklejamy element numer 49D. Do dławic wsuwamy 4 mm pręt, który pomoże nam poprawnie przykleić element. Smarujemy klejem i przyklejamy. Na gotowe dławnice przyklejamy jeszcze po dwie imitacje śrub. Przykleimy teraz do silników pokrywy numer 49 i 49A. Do silnika wkładamy 4 mm pręt. Smarujemy pokrywy klejem i przyklejamy do silników, pamiętając, aby zwrócić uwagę na ścięcie na obu sklejanych ze sobą elementach. Pokrywę z nadrukiem widocznym po lewej stronie przyklejamy na przód silnika, natomiast pokrywę widoczną po prawej stronie przyklejamy na tył. Pokrywy przyklejamy z obu stron silników. Przykleimy teraz dławnice z tyłu silnika. Smarujemy je klejem i z pomocą pręta przyklejamy do silnika. To samo wykonujemy w drugim silniku. Skleimy teraz dławnicę na przód silnika z elementów numer 49E i dwóch elementów numer 49F.
Wycinamy ścianki i tak jak poprzednio oklejamy nimi podstawy numer 49F. Wkładamy wypychacz i drugą podstawę. Smarujemy klejem ścianki od wewnątrz i wypychamy podstawę. Następnie dociskamy ściankę do podstawy. Drugą dławnicę wykonujemy tak samo. Wykonane dławnice przykleimy teraz do pokryw silników. Wsuwamy 4 mm pręt do silników. Dławnice smarujemy klejem. Nakładamy na pręt i przyklejamy do przedniej pokrywy w obu silnikach. Do dławnic przykleimy teraz po 8 elementów numer 49G. Przyklejamy je w oznaczonych miejscach na elemencie numer 49. Po wyschnięciu kleju miejsca klejenia wzmacniamy klejem cyjanoakrylowym. W następnym odcinku skończymy budowę, pomalujemy silniki i przygotujemy je do weatheringu. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki kanału Kolejowe Modelarstwo Kartonowe.